Francja, Le Mans, rok 1933. Ulica Bruyère nie wyróżniała się niczym szczególnym. Szare mury, zasłony w domach szczelnie zasłonięte. Prywatność. Tu nikt nie zagląda do okien sąsiadów, bo nikt nie chce, żeby zaglądano do niego. W jednym z domów za ciężkimi drzwiami z mosiężną klamką mieszka rodzina Lancelot. Pan René, były adwokat, Madame Leonie, jego żona, surowa kobieta ze spojrzeniem, które nie zna czułości, i ich córka, Geneviève, dorosła, wciąż w domu, może z wyboru, może nie. I jeszcze dwie osoby, dwie siostry, Christine i Lia Papin. Pomoc domowa, pokojówki, w cieniu, zawsze w tle. Christine starsza, stanowcza i inteligentniejsza. Lia młodsza, cicha i posłuszna. Zawsze razem, zawsze w jednym rytmie, jakby były jednością. Nie rozmawiały z sąsiadami, nie wychodziły nigdzie poza zakupami na targu. Nie pisały listów, nie miały przyjaciół. I nikt się nimi nie przejmował, bo przecież były tylko służącymi. Christine i Lia Papin mieszkały w domu Lancelot przez ponad 6 lat, ale nigdy nie były tam domownikami. Były tylko obecne, niewidoczne, dopóki nie trzeba było wyprasować, posprzątać czy przygotować kolacji. Spały razem w maleńkim pokoju na poddaszu, bez ogrzewania, z dala od życia towarzyskiego domu. Ich przestrzeń była zimna, pusta i ograniczona w zasadzie tylko do materaca. Nie miały wolnych dni, nie miały znajomych i nie miały imion. Miały funkcje. Madame Lancelot była kobietą chłodną, zdystansowaną i wyjątkowo wymagającą. Wszystkie błędy były surowo karane, nie fizycznie, jednym spojrzeniem, jednym zdaniem. Gdy Christine raz oddała zepsute żelazko do naprawy bez pytania, to wystarczyło, by wywołać wściekłość madame. Krzyk, poniżanie, bo służąca nie ma prawa decydować o niczym, nawet o żelazku. W całym domu nie było ani jednej rzeczy należącej do sióstr. Żadnego zdjęcia, listu, nawet zapachu, który mówiłby, że to ich przestrzeń. Były niewidzialne. Nie rozmawiano z nimi. Nie pytano, jak się czują, nie dziękowano, nie traktowano ich jak ludzi. Mimo to przez 6 lat nie podnosiły głosu, nie reagowały, nie pyskowały, czekały, aż któregoś dnia przestały być niewidzialne. I wtedy wszyscy je zobaczyli. 2 lutego 1933 roku o godzinie 5 po południu pan Lancelot miał wrócić do domu na kolację, ale drzwi były zamknięte od środka. Okna ciemne. Dość długo próbował pukać i nawoływać, ale nikt mu nie otwierał. Zaniepokojony poszedł na policję. Kiedy policjanci przekroczyli próg jego domu, byli w szoku. W holu przy schodach leżały 2 ciała. 2 kobiety. Matka i córka. Nie żyły, a ich ciała były zmasakrowane tak brutalnie, że trudno je było rozpoznać. Obie miały wydłubane oczy. Znaleziono je kilka metrów dalej, porzucone niczym piłki. Twarze roztrzaskane, zęby wybite, czaszki pęknięte na pół. Ciało Geneviève leżało na wznak, z ramionami ułożonymi nienaturalnie, jakby ktoś rzucił nim o ścianę. Matka miała rany cięte, kłute i tłuczone, jakby została przetestowana na niej każda forma przemocy. Śledczy, który jako pierwszy zbliżył się do ciał, musiał wejść na zewnątrz. Nie wytrzymał. Policjanci ruszyli na górę. Na piętrze siostry Papin, Christine i Lia. Spokojne, nagie, w swoim pokoju, w łóżku obok siebie. Na podłodze nóż, młotek, zakrwawiony garnek i ubrania. Zapytane przez policję, dlaczego to zrobiły, Christine powiedziała tylko: to się musiało stać. Lia milczała, jakby już zniknęła, jakby była tylko pustym ciałem, które czeka, aż starsza siostra zdecyduje, co dalej.
W aktach zapisano, że obrażenia ofiar mogły odpowiadać atakowi kilkunastu napastników. Ale były tylko 2 drobne kobiety z twarzami wypranymi z emocji. Christine i Lia nie rozstawały się praktycznie nigdy. Spały w jednym łóżku. Jadły razem. Milczały razem. Ich relacja była nienaturalnie bliska. Jakby nie były 2 osobami, ale 2 połówkami tej samej świadomości. Christine dominująca, silniejsza psychicznie. To ona mówiła. To ona decydowała. I to ona uderzyła pierwsza. Lia potulna, zależna, cicha, zakochana w siostrze? Może, ale przede wszystkim zatracona w niej. Psychiatrzy, którzy później badali siostry, zauważyli coś niepokojącego. Ich tożsamości zaczęły się zlewać. Odpowiadały za siebie nawzajem. Mówiły jakby w liczbie mnogiej. Zachowywały się jak jedno ciało. Uznano, że cierpią na symbiotyczną psychozę, zwaną także folie du, czyli obłęd we dwoje. To rzadka przypadłość, w której urojenia jednej osoby przechodzą na drugą, a granica między nimi przestaje istnieć. Christine miała obsesję na punkcie siostry. Nikt nie wie, co dokładnie stało się w tym domu 2 lutego 1933 roku między godziną 17 a 17:30. Nie ma świadka. Jest tylko efekt końcowy i zeznania 2 kobiet. Ale to, co opowiedziały śledczym, wystarczyło, by zrekonstruować te pół godziny czystego szału. Zaczęło się od błahostki. Madame Lancelot wróciła do domu wcześniej. Była wściekła. Żelazko popsuło się, a jej córka potrzebowała na jutro uprasowanej bluzki. Krzyczała na Christine. Potem ją uderzyła. Tak przynajmniej zeznała Christine. I właśnie w tym momencie coś w niej pękło. Wzięła żelazny dzban i roztrzaskała nim twarz madame. Jej córka krzyknęła, a Lia rzuciła się na nią. Użyły wszystkiego, co miały pod ręką. Nóż, młotek, dzban, talerz. Gołymi rękami drapały twarze ofiar. Wydłubały im oczy. Christine przyznała to bez emocji, bo patrzyły, a nie chciałam, żeby patrzyły. Gdy wszystko się skończyło, ciała były tak zmasakrowane, że nawet ojciec rodziny ich nie rozpoznał. Rozdrapane twarze, dłonie połamane, wydłubane oczy. Lekarze z sądowi stwierdzili, że atak trwał około 30 minut. Nie było w nim logiki. Była tylko powtarzalność i intensywność. Wyglądało to jak przedziwna egzekucja. Albo jak taniec, obrzydliwy, przerażający rytuał 2 kobiet, które przez chwilę nie były już ludźmi. W policyjnym protokole zapisano słowa Christine. Zrobiłyśmy to razem. I to było dobre. Zabiły. Z zimną krwią. Brutalnie, bezwzględnie. Razem. A potem nie uciekły. Nie spakowały się, nie próbowały się ukryć. Zamiast tego weszły do swojego pokoju, zdjęły zakrwawione ubrania i położyły się obok siebie do łóżka. I czekały. Gdy policja znalazła je godzinę później, leżały spokojnie. Nagie, przytulone, jakby nic się nie wydarzyło. Nie próbowały ukrywać śladów swoich zbrodni. Nie próbowały się też tłumaczyć. Twierdziły, że to musiało się stać. To właśnie ta reakcja zaszokowała śledczych najbardziej. Nie same zbrodnie, nie krew i nawet nie wydłubane oczy, ale to, że siostry Papin wyglądały na spokojne. Jakby to był dla nich akt wyzwolenia. Ostatni rozdział. Jakby wiedziały, że wszystko, absolutnie wszystko już się dokonało i że świat nie ma już nic więcej do zaoferowania. Christine była gotowa umrzeć, a Lia była gotowa umrzeć razem z nią. Nie bały się więzienia i nie bały się śmierci. Bały się tylko rozdzielenia. Podczas przesłuchań Christine wpadła w stan graniczący z obłędem. Krzyczała, że nie może żyć bez siostry. Błagała, by ich nie rozdzielać. Proces sióstr Papin rozpoczął się w Le Mans we wrześniu 1933 roku. Po raz pierwszy przestało chodzić tylko o zbrodnie.
bo gdy Christine i Lia Papin stanęły przed sądem, Francja się podzieliła. Z jednej strony burżuazja, elita, z drugiej klasa robotnicza, służące, kucharki, praczki i intelektualiści. Na ławie oskarżonych siedziały dwie ciche, niepozorne kobiety w czarnych sukniach, bez makijażu, z opuszczonymi głowami. Ale ludzie nie widzieli dwóch kobiet, widzieli symbol. Wiele osób interpretowało tę sprawę jako historię o niewidzialnej przemocy, o latach milczącego upokorzenia, o tym, jak wyższe klasy traktowały niższe, z butą, chłodem i kontrolą. Nagłówki gazet grzmiały: to nie zbrodnia, to akt rewolty. Te dziewczyny to ofiary, a nie bestie. Ale sędzia nie był filozofem. Nie pytał o kontekst. Pytał o młotek, nóż, oczy. Christine Papin została uznana za poczytalną. Skazana na karę śmierci przez gilotynę. Później zamieniono ją na dożywocie. W więzieniu popadła w obłęd. Przestała mówić, przestała jeść. Zmarła w 1937 roku. Lia Papin skazana na 10 lat ciężkich robót. Proces sióstr Papin nie zakończył sprawy. On ją tylko uwiecznił. Zamknął w historii, w książkach, sztukach teatralnych, debatach i w przekonaniu, że czasem zbrodnia to język tych, którzy nigdy nie mieli głosu. Ostatnie słowa przed śmiercią Christine brzmiały: Lia, ona tam jest, widzi mnie. Została pochowana bez rodziny, bez krzyża. A Lia odsiedziała 8 lat. Zwolniona za dobre sprawowanie. Potem zamieszkała w ukryciu pod innym nazwiskiem. Podobno została pokojówką w schronisku. Cisza i zapomnienie były jej ostatnim wyborem. Zmarła w 1982 roku. Stara i zapomniana. Niektórzy mówią, że do końca życia codziennie stawiała 2 nakrycia do stołu. Historia sióstr dobiegła końca, ale pozostało pytanie, co właściwie się wydarzyło? Bo ta zbrodnia wciąż nie daje jednej odpowiedzi i nie zamyka się w słowie morderstwo. Nie pasuje do definicji choroby psychicznej i nie jest zwykłą zemstą służących. Psychiatrzy nazwali to folie doux. Filozofowie buntem przeciwko światu, który nie dostrzega słabszych, a media zbrodnią stulecia. W Le Mans już dawno nie mówi się o siostrach Papin. Dom, w którym doszło do zbrodni, nie istnieje. Ulica zmieniła nazwę, a świadkowie umarli. Na dziś to już wszystko. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji i komentowania oraz zostawiania łapek w górę. Bardzo dziękuję.